Dzień dobry, nazywam się Piotr Tomczyk, jesteśmy w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza, Warty i Widawki w gminie Zapolice w Strońsku. Wysokiej klasy zabytek. Jeden z pierwszych w Polsce kościołów romańskich budowany z cegły. Mamy poza tym tutaj ślady po świdrach ogniowych, no dodatkowo jeszcze reliefy, takie swoiste graffiti, niektóre ponad 400-letnie. Najwyższej klasy zabytek wszak jest na południowym portalu. Tympanon kościoła w Strońsku. Być może wpływy skandynawskie, być może wpływy germańskie. Bestia pożerająca owada. Szarańcze? Może ptaka? Głowa smoka ma kształt głowy wilka. Na ogonie podobna, analogiczna reprezentacja. Jesteśmy w najstarszej części kościoła w Strońsku. 800 lat historii. Być może już 3 września z tej właśnie ambony nawoływano okoliczną ludność do ewakuacji. Przenieśmy się zatem do września 1939 roku. Dolina Warty pod Strońskiem 3, 4 i 5 września 1939 roku przeistoczyła się w swoiste piekło. 400-500 metrów ode mnie płynie rzeka, którą pierwsze patrole niemieckie sforsowały już właśnie 3 września. Armia Łódź, formowana w marcu 1939 roku, miała 3 podstawowe zadania. Przez pierwsze 4 dni najazdu niemieckiego na tymczasowych przyczółkach bronić się i opóźniać postęp wroga. Kolejne 10 do 12 dni to walki pozwalające na sformowanie się armii odwodowej, armii Prusy. No i w końcu ustabilizowanie się na linii Wisły po to, aby czekać spokojnie na pełne zaangażowanie się aliantów Francji i Anglii. I co z tego wyszło? Południowy kraniec działań 10. Dywizji Piechoty stanowił punkt oporu 30. Pułku Strzelców Kaniowskich. Mieli do swojej dyspozycji m.in. 7 takich schronów tradytorowych. Załoga składała się z kilku osób. Głównym
Tutaj punktem obrony było to właśnie okno strzelnicze, rozglifione jak widzimy. Stał tutaj najczęściej Browning, ciężki karabin maszynowy wzór 1930 i prowadził ostrzał tego przedpola. Czwartego września tuż po północy Niemcy rozpoczęli totalny ostrzał artyleryjski. Zginął dowódca pierwszego bunkra. Tu na tej linii. Pozostali przy życiu żołnierze doczołgali się do drugiego umocnienia. Kapral Cis wspominał, że były to koszmarne chwile. Prawdopodobnie tylko on z całej załogi przetrwał tę nawałę. Widoczny tutaj w szczerym polu schron Tradytor, typ drugi, identyczny z tymi, które są w Strońsku i w Beleniu. Miano ich wybudować 226. Zostało ich wybudowanych tylko 46. Ten tutaj na linii Widawki jest o tyle ciekawy, że ma cały czas widoczny napis na przelotni. Grom. Kilkaset metrów dalej jest kolejny. Grunwald. Czwartego września w godzinach popołudniowych, dokładnie wtedy, kiedy rozgorzały na dobre walki pod Strońskiem i Beleniem, 40 km na wschód zostały przechwycone 3 samoloty bombowe Łoś przez niemieckie Messerschmitty. 2 załogi są pochowane na cmentarzach w Drużbicach i w Dłutowie. Tu obok mnie oryginalnych rozmiarów makieta trzeciego Łosia, który lądował wtedy awaryjnie w młodym wówczas lesie. Załoga uratowała się dzięki m.in. pomocy 2 chłopców, którzy pracowali na przylegającym do lasu polu. Kiedy 7 września 1939 roku ludność wracała do swoich domostw, tutaj w Strońsku, w Zapolicach, w Beleniu, na drogach, łąkach, pastwiskach znajdowano pobojowiska. Znajdowano ciała żołnierzy, którzy 4 i 5 września zginęli tu walcząc w Beleniu, Strońsku, w Zapolicach. Walczyli m.in. w tych jednostkach. Maria Konopnicka w jednym ze swoich wierszy napisała tak: na wojnie świszczą kule, lud się wali jako snopy, a najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Jakże celnie w kolejnej zwrotce zauważyła różnicę między losem tych, którzy rozkazy wydają, a tych, którzy muszą je wykonać. Pisała: szumią orły chorągwiane, skrzypi kędyś krzyż wioskowy. Stach śmiertelną dostał ranę. Król na zamek wraca zdrowy. Czas opuścić już gminę Zapolice, Beleń, Strońsko, miejsca heroicznej walki żołnierza polskiego we wrześniu 1939 roku. Wieczna cześć i chwała ich pamięci.